I dwa wielkie nazwiska, które tam były w tej międzynarodowej, to były Alter i Ehrlich. Ehrlich i Alter, wszystko jedno. To byli przyjaciele Otto Bauera, Bluma, to byli Spaka, to byli wielcy ludzie w ruchu socjalistycznym. No i oni zaznali od początku rewolucji październikowej szykan ze strony Związku Radzieckiego. Więc jak był, nie pamiętam, który numer zjazdu, kiedy jeszcze przyjechały wszystkie partie socjaldemokratyczne do Moskwy na zjazd socjalistów, już było po rozłamie faktycznie, ale jeszcze to była jedna międzynarodówka, druga, prawda? To Altera aresztował Lenin. I on, gdyby nie Van de Velde, to było wtedy pewno rozstrzelali. Ale wobec tego, że ta delegacja cała socjalistów, którzy przyjechali z Zachodu, protestowała i zagroziła głodówką, to by jego nie wypuścili, go wypuścili. A Ehrlich był dlatego prześladowany przez Rosjan, w ogóle dlatego, że był buntowcem, ale dlatego był prześladowany, że on był delegatem do Dumy w Petersburgu i on wystąpił z deklaracją o niepodległość Polski. No i wtedy, już nie pamiętam jak to było, bo może nie wiem, nie wiedziałem może nigdy, i on musiał uciekać z Petersburga potem, bo wtedy jeszcze to nie był Leningrad, Petersburg, prawda? No i tak to było, więc i potem to się w czasie II wojny, kiedy bolszewicy ich złapali, to wszystko się odbiło i obydwu zabili. Mówią, że Ehrlich popełnił samobójstwo w więzieniu, ale Altera parę dni potem zastrzelili. Także to jest... Nie wiadomo, czy to jest prawda. Jakaś kuzynka Ehrlicha, która mieszka w Moskwie, ona podobno dotarła do tych papierów i mówi, że to jest prawda, bo strażnik, który pilnował jego, dostał 10 dni aresztu, czy nie dopilnował, i że w celi miało miejsce samobójstwo. Ale ta cała historia z Ehrlichem i Alterem jest 100 razy opisana wszędzie i ja tych szczegółów, jak wypuścili ich, oni rozmawiali kiedyś z sędzią. Przecież ich zaangażowali Rosjanie, żeby oni tworzyli ten komitet robotniczy, który będzie pomagał Rosji. I że Alter miał jechać do Londynu, a Ehrlich do Ameryki. No ale zanim oni wyjechali, to ich wsadzili do więzienia i po paru miesiącach zabili. I takie różne plotki opowiadają, że dlatego, że Alter napisał list, który dał do ambasady polskiej z oceną Związku Radzieckiego. Nie wiem, to jest prawda, że napisał ten list. I że tam był agent sowiecki, który pokazał ten list i dlatego go... To wszystko są bajdy. Stalin miał od razu w zamyśle ich zabić. Bo to byli jego osobiści wrogowie. Bo przecież jak oni, jak się nazywa, jak wojska sowieckie 17 września 1939 roku weszli na tereny wschodnie, to on i Zdanowski, znaczy się Alter, Ehrlich i Zdanowski, to w imieniu Związku Narodowego wystąpili z protestem do władz radzieckich o zajęcie terytoriów Polski, coś o pozbawienie. Jednym słowem, od razu ich aresztowali. Więc to był bunt.